Wszyscy czekaliśmy na comeback BTS i na repackage album Love Yourself Answer, w którym miały się rozwiać wszelkie wątpliwości. Mieliśmy dostać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Czy tak się stało? To się zaraz okaże. Tu wasz teoretyk Karol. Oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! 24 sierpnia o godzinie 11 naszego czasu, po kilku błędach obciążonego serwera, w końcu pojawił się teledysk do nowej piosenki BTS Idol, która znalazła się wśród 7 innych nowych piosenek z albumu Love Yourself Answer. Analizą piosenek, photobooka i ogólnie Love Yourself Answer zajmę się w zupełnie innym filmiku. W tym powinniśmy skupić się na Idol, które jest przepełnione symbolami i odniesieniami do innych teledysków BTS. Wiele osób pisało, że w teledysku panuje chaos, że nie da się niczego zrozumieć i że reżyser był na dobrych dropsach tworząc to MV, ale czy na pewno? Przyjrzyjmy się każdej scenie z osobna. Na samym początku teledysku widzimy BTS siedzące przy stole i ta scena od razu kojarzy nam się z Blood, Sweat and Tears, gdzie Bangtani także siedzieli przy stole, ale oprócz tego prostego odniesienia jest także kilka szczegółów, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze tło. Z tyłu widzimy sawannę i żyrafę. Jak wiemy, żyrafa jest najwyższym istniejącym stworzeniem, które potrafi patrzeć daleko i my powinniśmy zrobić to samo. Powinniśmy patrzeć daleko w przyszłość i widzieć, że kroki, które podejmujemy właśnie tworzą tę przyszłość i patrząc daleko wiemy, na czym skupić naszą uwagę. Symbolika żyrafy zachęca nas do sięgania tak daleko, jak się tylko da we wszystkich aspektach naszego życia oraz dodawania z siebie wszystkiego, by osiągnąć nasze cele, ale także do wierzenia, że tylko niebo nas ogranicza, jest jedyną nieprzekraczalną granicą. Powinniśmy trzymać głowę dumnie w górze i akceptować wyzwania, które szykuje dla nas życie. Żyrafa porusza się z gracją i elegancką równowagą, co przypomina nam, że my również w naszym życiu, szczególnie w trudnych chwilach, powinniśmy poruszać się w podobnie rytmiczny i zwinny sposób. Poza symbolicznym znaczeniem żyrafy można też zanalizować tę scenę na zupełnie inny sposób, bo pierwszym skojarzeniem, jakie miałam, patrząc na początek tego teledysku, było Król Lew. Od razu wydało mi się to głupie, ale po głębszym zastanowieniu się zaczęło to nabierać sensu. Pewnie większość z was zna Króla Lwa i piosenkę Krąg Życia, która rozpoczyna tę bajkę, a po przeczytaniu jej tekstu możemy to łatwo połączyć z BTS. To the stars, and somehow I sail through our trouble. Some have to live with the scars. Tekst nie łączy się jedynie z bajką Disneya, ale można się do niego też odnieść w życiu. Prawdą jest, że niektórzy z nas upadają poza margines społeczny, podczas gdy inni wznoszą się do gwiazd, niektórzy żeglują przez swoje problemy i się nimi nie przejmują, a inni żyją z bliznami, które nigdy nie znikną. A skoro już o żeglowaniu mowa, to warto spojrzeć jeszcze raz na stół, przy którym siedzi BTS. Po jednej jego stronie widzimy statek flagowy, a po drugiej globus, ale zacznijmy od znaczenia statku. W encyklopedii możemy wyczytać, że statek flagowy jest najbardziej prestiżowym statkiem danego armatora. Jest on największą dumą i osiągnięciem danej floty, świadczącym o jej możliwościach. Na pokładzie statku flagowego odbywają się największe uroczystości, ale też przyjmowani są najważniejsi goście, którzy też traktowani są w specjalny sposób podczas jego wizyt. I teraz się zastanówmy, czy to nie jest oczywiste. BTS jest takim statkiem flagowym, jest największym osiągnięciem Big Hit Entertainment z ogromnymi możliwościami. Ale możemy też uznać, że to Big Hit jest tym statkiem, a BTS to najważniejsi goście traktowani w specjalny sposób. Po drugiej stronie tego stołu natomiast stoi globus, a na nim widzimy Amerykę Południową i nie jest to przypadkowe ustawienie tego globusa, biorąc pod uwagę kolejną scenę, ale zanim ją zanalizujemy, możemy pomyśleć o bardziej symbolicznym znaczeniu statku i globusa w tej scenie, czyli BTS po prostu ma świat w zasięgu ręki. Jednak jeżeli połączymy tę myśl z utworem Krąg Życia i sceną z bajki, w której się on pojawia, to obraz staje się oczywisty. Piosenka ukazywała scenę narodzin lwa, czyli króla, przyszłego władcy, a to z kolei łączy się z faktem, że na statku flagowym znajdowali się najważniejsi goście, a to oznacza, że BTS króluje nad innymi. Należy też pamiętać o samym koncepcie serii Love Yourself. BTS w ostatniej części pokazuje, że w końcu nauczyli się kochać siebie i zaakceptowali siebie takimi, jacy są. Narodziła się w nich ta myśl, powstało coś nowego, zupełnie jak narodziny króla i nowy dzień ukazany przez wschodzące słońce. Chwilę temu wspominałam, że widok Ameryki Południowej na globusie nie jest przypadkowy. W kolejnej scenie widzimy co prawda głównie choreografię, ale to, co jest w niej
ważne to otoczenie. Pierwszym skojarzeniem, jakie miałam, była brazylijska hacienda i południowoamerykańskie wille, które możemy często zobaczyć właśnie w brazylijskich telenowelach, a internet przyznał mi rację. Dlatego też ukazanie Ameryki Południowej na globusie nie jest przypadkowe i łączy się ze scenami, które są nagrywane w miejscu, które przypomina nam brazylijskie budownictwo. W następnej scenie Namjoon wstaje i wraz z jego słowami widzimy, jak zmienia się tło. RM mówi, że ludzie nazywają go artystą, idolem lub innymi określeniami, jakie wpadną im tylko do głowy, ale jego to nie obchodzi i nie robi mu to najmniejszej różnicy. J-Hope dopełnia jego kwestię słowami, że są z tego dumni i są wolni, nie będzie więcej ironii, bo zawsze byli sobą. W tej scenie pojawia się również samolot, co jest odniesieniem do mixtape'u J-Hope'a i jego piosenki Airplane. Jeżeli pamiętacie moją teorię do Daydream, gdzie analizowałam też resztę mixtape'u J-Hope'a, to wiecie, że lot samolotem był marzeniem z dzieciństwa Hosoka, które się teraz spełniło, bo teraz jako idol spędza w samolotach naprawdę dużo czasu. J-Hope podkreślił, że jest to też piosenka o marzeniach, o spełnianiu ich i o sukcesie, a jako że udało mu się ten sukces osiągnąć z resztą BTS, to dlatego w tym utworze słyszymy też głosy reszty Bangtanów. Odniesienie do piosenki Airplane w Idol łączy się właśnie z tym sukcesem. To dzięki byciu idolem J-Hope odniósł sukces i jest tu, gdzie jest. W następnej scenie znowu widzimy BTS przy stole, a Suga po nim idzie, rapując przy tym swoją kwestię o tym, że nieważne z jakiego powodu może być wytykany palcami, on się tym nie przejmuje. Jest to oczywiście odniesienie do hejterów. Ten motyw pojawia się już od dłuższego czasu i BTS skutecznie pokazuje, że nie przejmuje się falą nienawiści, która ich zalewa, nadal spełniają swoje marzenia, pną się ku górze i dzięki temu są najlepsi. W tej scenie znów widzimy żyrafy, co oznacza, że BTS jest nad wszystkimi, a to z kolei symbolizuje scena z głową żyrafy wystającą ponad koroną drzew. Chłopaki próbują dosięgnąć jak najdalej się da, nie zwracając uwagi na mniejsze przeciwności losu. Bangtani siedząc przy stole są czymś zajęci, zajmują się czymś, co do nich należy i nie przejmują się niczym. W kolejnej scenie ponownie pojawia się Namjoon, który ma na sobie filtry, z których możemy korzystać w takich aplikacjach jak Snapchat czy Snow, mówiąc przy tym, że wie kim jest, wie czego chce i że nigdy się nie zmieni. Jest to prawdopodobnie odniesienie do sytuacji, która miała miejsce podczas jednego z V-Live, kiedy to Namjoon właśnie bawił się filtrami, a ktoś kazał mu przestać. Od razu pojawiły się komentarze, że ARMY, które kazały Namjoonowi przestać, nie są prawdziwymi ARMY. W Idol natomiast Namjoon pokazuje, że jest sobą i nie zamierza nikomu się podporządkować, to inni powinni zaakceptować go takiego, jaki jest. Smok, który pojawia się w kolejnej scenie, ma symbolikę skrajnie różną w zależności od kraju, w którego podania wierzymy. W europejskiej kulturze smoki są kojarzone z ogniem i są niszczycielskim bytem uosabiającym zło. W koreańskiej kulturze natomiast są one silnie związane z wodą i posiadają pozytywne cechy. W Idol natomiast widzimy tego ognistego smoka i tutaj pojawia się pytanie, czy symbolizuje on hejterów, czy może BTS jest oskarżane o bycie pod wpływem zachodniej kultury i wzorowanie się na niej. Teorie są różne. Smok pojawia się też w kolejnej scenie, ale tym razem jest podpisany jako Jimin. Jest to ognisty smok, a więc znów mamy powrót do europejskiej symboliki smoka. Według europejskich mitów smoki są symbolem grzechu, niegodziwości i okrucieństwa, a jak wiemy Jimin i kłamstwa, czyli grzech, mają ze sobą wiele wspólnego, szczególnie w notkach dołączonych do albumów Love Yourself. Oprócz tego oczywistego połączenia możemy uznać, że Jimin po prostu obawia się czegoś, co symbolizuje ten smok. Wiemy, że Jimin jest często celem, wylewa się na niego masa hejtu, a nawet otrzymuje śmiertelne groźby, więc być może to właśnie takiego okrucieństwa się on obawia. Nie tylko obawy Jimina są zwizualizowane w ten sposób, bo kolejny obrazek jest podpisany jako Suga i tak naprawdę przedstawia Shukiego, czyli małe ciastko, czyli postać Shugi z BT21. Na tym obrazku Shuki jest zmierzony, a jako że jest to mała postać, to mamy tutaj dwie opcje. Yoongi albo ma kompleks na punkcie wielkości swojego ciała, albo boi się bycia małym, w sensie niezauważalnym. Jin jest za to przedstawiony jako wieloryb. Kore oznacza dosłownie wieloryb z koreańskiego i właśnie dzięki temu mamy pewność, że chodzi o ten gatunek. Jest to odniesienie do piosenki BTS Whalian 52, którą już też kiedyś omawiałam w teoriach, a sama piosenka powstała przez historię o samotnym wielorybie, który wydaje z siebie dźwięki w wysokości 52 Hz. Są to dźwięki znacznie wyższe niż normalnie wydają z siebie wieloryby, których wartości wahają się między 10 a 39 Hz,
wielorypami. Ten szczególny wieloryb jest jedyny na świecie i niestety żaden inny gatunek nie jest w stanie go usłyszeć, dlatego też jest nazywany najbardziej samotnym. BTS użyło historii samotnego wieloryba jako metafory. Chcieli pokazać, że czasem, nawet jeżeli jesteśmy otoczeni przez tłum i krzyczymy najgłośniej jak się da, to nikt nie jest w stanie usłyszeć tego krzyku. Być może ta sama metafora została użyta w Idol, by opisać strach Jina. Jin też zawsze jest otoczony przez tłum i nawet jeżeli cierpi, nawet jeżeli krzyczy, to nikt tego nie słyszy i nikt nie zwraca na to uwagi, bo ludzie widzą tylko idealną osobę, która nie ma problemów. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że jeśli nikt nie słyszy śpiewu wieloryba, to to samo tyczy się Jina i jego wokalu, który jest często niedoceniany. Ale wróćmy do Idol. W tej scenie pojawiają się także rybki, które widzieliśmy już wcześniej w Daydream J-Hope'a, a to z kolei łączyło się z historią o kapitanie Nemo, którego postać dość często pojawia się w piosenkach BTS. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co dokładnie chodzi z kapitanem Nemo i rybkami, to zachęcam do obejrzenia teorii do Daydream, do której link znajdziecie w opisie. W tekście w tym fragmencie natomiast BTS po raz kolejny podkreśla, że robią to, co chcą i inni nie powinni się wtrącać w domyśle. Chodzi tutaj o hejterów, których aż za bardzo interesuje życie BTS i czyhają tylko na najmniejszy błąd, by ich zniszczyć, ale BTS nauczyło się kochać siebie i nikt nie może ich powstrzymać. Sceneria się zmienia, widzimy teraz BTS w miejscu, które przypomina nam konstrukcję z DNA, która dopiero wtedy powstawała. Fake Love wydawała się zniszczona przez brak akceptacji siebie i fałszywą miłość, a teraz, kiedy BTS nauczyło się kochać siebie, ta konstrukcja jest już pełna. A po drugie, ta sceneria przypomina nam troszeczkę świątynię, a to z kolei łączy się z kulturą koreańską. BTS w Idol wiele razy pokazuje nam swoje pochodzenie i fakt, że są z niego dumni. Nawet jeżeli ludzie mówią, że grupa się skomercjalizowała i robi wszystko, byleby tylko sprzedać się na zachodnim rynku, to BTS nadal jest dumne z tego, że pochodzi z Korei i to właśnie w Korei zaczęła się ich kariera. Dlatego też BTS ma na sobie hanboki, czyli tradycyjne stroje koreańskie, co dodaje takiego tradycyjnego koreańskiego konceptu do całego teledysku, ale oczywiście nie jest to jedyne odniesienie do tego kraju. W teledysku pojawia się tygrys, a to zwierzę jest szczególnie związane z koreańską kulturą i mitologią. Szczególnie biały tygrys jest uznawany za zwierzę święte, które nie krzywdzi ludzi, jednak budzi się w nim gniew w momencie, kiedy władca niesprawiedliwie traktuje swoich poddanych. Dlatego też według koreańskich wierzeń wraz z pojawieniem się białego tygrysa potężni ludzie stają się pokorni, a bogaci hojni. Tygrys jest symbolem odwagi i władzy. Ciekawostką jest, że kształt całego półwyspu koreańskiego można ukazać właśnie za pomocą ciała tygrysa, a to jest kolejny dowód na to, że BTS w Idol podkreśla swoje pochodzenie. Innym momentem typowo koreańskim w tym teledysku będzie ten, w którym Jungkook zasłania sobie usta dłonią i chrząka bądź kaszle. Jest to nawyk Yangban, czyli najwyższej klasy społecznej z czasów panowania dynastii Joseon. Yangban kaszle zamiast powiedzieć cokolwiek na głos, co zwraca uwagę ludzi, ucisza tłum lub wskazuje na to, że coś go drażni. W tej krótkiej scenie widzimy także napis sarang, co oznacza miłość. Słowo miłość zostało także ukazane w tym teledysku za pomocą chińskiego znaku. Inną rzeczą ściśle związaną z Koreą jest tak zwane chuimse. Chuimse jest to element koreańskiej muzyki tradycyjnej, podobnie jak samulnori, który jest muzyką perkusyjną. Jest to część, w której perkusista bądź publiczność mówią pomiędzy występami, by podnieść nastrój. W Idol słyszymy dźwięk, który brzmi dokładnie jak samulnori, a to oznacza, że BTS swoimi tekstami próbuje podnieść napięcie. Innymi elementami, które także nawiązują do Korei, będzie wachlarz trzymany przez Jimina oraz tradycyjna melodia, która momentami pojawia się w tej piosence. Ale jest jeszcze jeden typowo koreański element w tym teledysku. Podczas czerwonej sceny, która przypomina nam scenę z Blood, Sweat and Tears, widzimy królika na tle księżyca. I tutaj mamy dwa wytłumaczenia. Wiemy już, że ciało tygrysa kształtem odpowiada półwyspowi koreańskiemu, ale oprócz tygrysa istnieją także obrazy, które ukazują królika wpasowującego się w ten kształt. Istnieje też legenda o księżycowym króliku, która powstała w Chinach, jednak dotarła także do reszty krajów azjatyckich i została nieco zmieniona. Jest to królik, który żyje na księżycu, a historia została oparta na pareidolii, która identyfikuje widoczne obszary księżyca jako królika. Pareidolia to, jak możemy się dowiedzieć w internecie, zjawisko dopatrywania się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach, czemu towarzyszy poczucie nierzeczywistego charakteru owych spostrzeżeń, co odróżnia je od iluzji, przeważnie pojawiające się przy pełnej świadomości. I tak się teraz zastanawiam, że poza faktem, że Korea ma kształt królika, a Koreańczycy opowiadają swoim dzieciom na dobranoc legendy o księżycu
księżycowym króliku, to być może sama pareidolia ma coś wspólnego z BTS. W nazwie tego zjawiska możemy dopatrzyć się słowa idol i przykładem pareidolii jest dopatrywanie się kształtów w chmurach i być może podobnie jest z BTS, być może ARMY dopatrują się jakichś konkretnych cech charakteru w członkach tego zespołu, uważają, że ich znają, ale tak naprawdę nie jest, bo nikt nie zna BTS lepiej niż oni samych siebie. Być może ma to też odniesienie w hejterach. Hejterzy mogą uważać, że znają BTS, że znają ich słabe punkty, ale to nieprawda. Ale wracając do księżycowego królika, to w chińskim folklorze jest on przedstawiany jako towarzysz bogini księżyca, który nieustannie dostarcza dla niej eliksir życia. W koreańskiej wersji natomiast dostarcza on składników na ciastka ryżowe. Ale wiemy już, że w teledysku pojawia się więcej odniesień niż do samej Korei i tak samo jak na początku pojawiały się odniesienia do brazylijskiej architektury, tak BTS później nadal trzyma się tego samego motywu. W scenie, w której RM wygląda jakby w coś uderzał, zauważamy też, że to coś się rozpada i przypomina to piniatę, czyli zwyczaj z krajów latynoskich polegający na strąceniu specjalnie przygotowanej kuli, zazwyczaj wypełnionej słodyczami. Podczas tej zabawy uderzamy tę kulę kijem tak, by ją przebić, a wtedy wypadają z niej nasze zdobycze. Więc albo BTS uderza w hejterów, albo ich teksty uderzają w publikę i dzięki temu zyskują coraz więcej fanów. Kolejna scena natomiast przypomina scenę z japońskiego Blood, Sweat and Tears, gdzie wszyscy siedzieli na kanapie, a Hosok wysypywał tabletki. I teraz oni już nie mają tych problemów, nie mają zmartwień, bo nauczyli się kochać siebie. V w okularach także nie pojawia się przypadkowo. Podobnie jak nam Junowi podczas V-Live kazali przestać używać filtrów, tak V kazali zdjąć okulary, jednak on w Idol pokazuje, że nie przejmuje się tym, co mówią inni, nie zmieni się i nadal będzie sobą. W innej scenie z V widzimy dwa jednorożce. Jest to symbol niewinności, ale także sukcesu. Jednorożce są w stanie dać nam swoje błogosławieństwo na osiągnięcie tego, czego chcemy. W scenie z J-Hope'em, w której ma on na sobie sweter z królikiem, widzimy coś, co możemy nazwać kukłą. Jest ona podatna na wiatr, nie można jej kontrolować, podobnie jak BTS. Oni nigdy nie zatańczą tak, jak ktoś im zagra, będą sobą i będą robić to, co chcą. A skoro już o ubraniach mowa, to w innej scenie Suga ma na sobie sweter z królewną Śnieżką gryzącą jabłko, a to z kolei możemy odnieść do samej bajki. Może to oznaczać osoby, które podają się za ARMY, ale w rzeczywistości takimi nie są i jedynie szkodzą BTS i Bangtani wtedy gryzą to do połowy zatrute jabłko. Ale niekoniecznie, bo zatrute i ugryzione jabłko może symbolizować fałszywą miłość, a pocałunek księcia z kolei będzie symbolizować moment zaakceptowania siebie. Z tekstu piosenki ze sceny z Hosokiem natomiast poznajemy tytuł filmu, a mianowicie Face Off i tak się składa, że ten film ostatnio leciał w telewizji, więc już wam tłumaczę, o co chodzi. Film opowiada o agencie FBI, który ściga groźnego przestępcę. Podczas jednej z akcji przestępca zostaje ciężko ranny i zawieziony do szpitala, a tam z kolei agent przechodzi operację plastyczną, w wyniku której zamienia się z tym drugim twarzami, by móc odkryć, gdzie została ukryta bomba. W skrócie mówiąc, w tym filmie dwaj wrogowie zamieniają się ze sobą twarzami i to może mieć odniesienie także w życiu codziennym, ponieważ możemy albo pokazywać swoją własną twarz, albo zupełnie inną i czasem możemy też zachowywać się jak nasz wróg. W tym fragmencie pojawia się również bezpośrednie odniesienie do innej piosenki, a mianowicie Anpanman, w której BTS udowadnia, że każdy może być bohaterem. Chłopaki są skromni, nie porównują się do wielkich bohaterów, ponieważ akceptują siebie takimi, jacy są i tłumaczą nam, że każdy może być kimś wielkim. Scena z Siugą oraz wiele innych w tym teledysku ukazuje jeszcze postać lwa i jest to kolejne odniesienie do koreańskiej kultury. Jest to część Bukchang Sajan-rim, czyli tradycyjnej zabawy z Korei, która polega na tańcu z maską lwa. Tradycja ta powstała dzięki wierzeniom, że lwy mają moc, żeby odgonić złe duchy i zaprowadzić pokój. Warto też zwrócić uwagę na tekst Jungkooka. BTS ma w sobie wiele osobowości, pokazuje wiele twarzy, bo muszą sprostać oczekiwaniom innych, ale też potrafią zniszczyć swojego wroga właśnie takim zachowaniem. Ale koniec końców nadal pozostają sobą. W jednym ze swoich wpisów na Twitterze Jin wspomniał o tygrysie i rekinie. Oba te zwierzęta pojawiają się w teledysku do Idol. Znaczenie tygrysa już znamy, więc teraz spójrzmy na rekina. BTS w tej scenie znajdują się w czymś w rodzaju klatki, w której tańczą, ale przypomina to też trochę szklane pudełko, a to z kolei jest przedmiot,
który widzieliśmy w Magic Shop, czyli w teaserze do Fake Love. Jungkook otrzymał wtedy szklane pudełko z kluczem w środku. W Idol w tym pudełku znajduje się BTS, a to oznacza, że to właśnie oni są kluczem do własnego sukcesu i szczęścia. Natomiast ranking, którego widzimy za nimi, będzie symbolizował hejterów, którzy próbują dosięgnąć i zniszczyć BTS, ale im się to nie udaje. Ten hejt ich nie dosięga, poza tym są bezpieczni, bo mają wsparcie ze strony swoich fanów, czyli ARMY. W innej scenie, w której BTS tańczy w tym pudełku, zapalają się światła reflektorów i BTS jest zespołem, który zawsze jest w centrum uwagi. Wzrok ludzi pada prosto na nich i obserwują każdy ich ruch. Jednak olbrzymie BTS, które pojawia się za nimi, będzie także oznaczać, że zespół rośnie w siłę nie tylko w Korei, ale także na arenie międzynarodowej. Oczywiście to jedna z kilku teorii. Możemy też uznać, że to olbrzymie BTS jest czymś złym i czyha w ciemności, tak jak rekin, jednak nie dosięga chłopaków. W teledysku do Idol pojawia się wiele scen przypominających nam inne teledyski BTS, między innymi scena, w której tańczy za nimi mnóstwo tańcerzy, wygląda jak scena z Not Today, z tą że różnicą, że w Not Today te postacie były czarne, a teraz są kolorowe, bo wszystko zmieniło się w momencie, kiedy BTS zaakceptowało siebie. Ale ta scena i scena, w której BTS tańczy w zbitym gronie, przypomina nam także sceny z Fire. Wiele pomnożonych twarzy będzie symbolizować wiele twarzy, które są w stanie przybierać idole, ale w tym wypadku może także symbolizować ARMY, które zawsze stoją po stronie Bangtanów. Przez tę część teledysku jest ukazana głównie choreografia, a BTS na każdym kroku podkreśla, że nikt nie może ich powstrzymać i nie przestaną kochać samych siebie. Na koniec natomiast BTS ponownie siada przy stole, który widzieliśmy na początku tego MV, a słońce zachodzi. Idol to piosenka, w której BTS wręcz wykrzykuje, że zaakceptowali samych siebie, że nauczyli się kochać siebie takimi, jacy są. Kochają swoje własne ja i nikt nie jest w stanie ich powstrzymać. Nie przejmują się negatywnymi opiniami, nie boją się hejterów, którzy próbują zniszczyć ich karierę, nadal robią to, w czym są najlepsi, a poza tym mają po swojej stronie wierny fandom. Dlatego też w wielu scenach widzimy, jak członkowie BTS przeciskają się przez tłum, który próbuje ich dosięgnąć, jednak mu się to nie udaje. To by było na tyle, jeżeli chodzi o teorię do Idol, BTS. Wiem, że jest tego sporo, ale ten teledysk jest przebogaty w różne symbole, odniesienia do innych teledysków, a także do kariery BTS. Jeżeli macie swoje własne teorie, własne opinie, to oczywiście podzielcie się nimi ze mną w komentarzach. A jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, gdzie znajdziecie więcej filmików związanych z Koreą i K-popem, a tymczasem do zobaczenia w następnym filmiku.